Z tego filmu dowiecie się, co to jest dna moczanowa oraz jakie są jej przyczyny oraz objawy. Poznacie sposoby zapobiegania atakom oraz radzenia sobie z nimi, jaką możecie przeprowadzić diagnostykę, aby upewnić się, czy jesteście chorzy, oraz produkty spożywcze, które są zalecane oraz których należy unikać w czasie choroby. Usiądźcie wygodnie z dobrą kawą lub herbatą. Ja jestem Paweł i miło mi, że ze mną jesteście. Dna moczanowa jest rodzajem zapalenia stawów, które występuje, gdy kryształy kwasu moczowego gromadzą się w stawach i otaczających je tkankach. Do przyczyn podagry zaliczamy czynniki genetyczne odpowiadające za zaburzenia metabolizmu kwasu moczowego, źle zbilansowana dieta bogata w produkty zawierające wysokie stężenie puryn, wiek. Choroba ta raczej nie dotyka ludzi młodych. Choroby cywilizacyjne, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy też nadwaga, nadmierne spożywanie alkoholów, głównie piwa oraz mocnych trunków, oraz stosowanie leków, które zwiększają stężenie kwasu moczowego. Jeżeli chodzi o objawy, najczęstszym jest nagły, silny ból dotkniętego stawu i głównie występuje on w nocy. Inne objawy dny moczanowej to obrzęk oraz stan zapalny. Dotknięty staw może być czerwony, opochnięty oraz ciepły w dotyku. Tkliwość. Zaatakowany staw może być na tyle delikatny, że nawet ciężar pościeli sprawia nam ból. Ograniczony zakres ruchu. Staw może być sztywny oraz mieć ograniczenie w poruszaniu się. Świąt i łuszczenie. W niektórych przypadkach skóra w okolicach zaatakowanego stawu może się łuszczyć oraz swędzieć. Dna moczanowa najczęściej atakuje jeden staw na raz. Najczęściej jest to duży palec u nogi, jednak może również wpływać na inne stawy, takie jak kostka, kolano, łokieć, nadgarstek czy też palce. Teraz przedstawię kilka sposobów, które mogą pomóc w zapobieganiu atakom dny moczanowej oraz radzenia sobie z nimi. Przede wszystkim prawidłowe odżywianie, czyli zdrowa dieta z ograniczeniem pokarmów bogatych w puryny, takie jak czerwone mięso, podroby czy też owoce morza. Może realnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia ataku dny moczanowej. Dalej mamy prawidłowe nawodnienie. Picie dużej ilości wody może nam pomóc wypukać po prostu nadmiar kwasu moczowego z organizmu. Zadbajcie o prawidłową wagę, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, jest to jeden z czynników ryzyka wystąpienia dny moczanowej. Zaleciłbym również aktywność fizyczną, dzięki której wspieramy prawidłowy przepływ krwi w organizmie, który ułatwi nam zniwelować stany zapalne. Jeżeli chodzi o alkohol, zaleciłbym w zasadzie całkowitą rezygnację, ponieważ piwo oraz mocne trunki bardzo zwiększają ryzyko wystąpienia dny moczanowej. Natomiast jeżeli niestety wystąpił atak dny moczanowej, przede wszystkim powinniśmy wziąć przepisane leki. Kiedy mamy już zdiagnozowaną dnę moczanową, lekarz powinien nam przepisać leki, które łagodzą ataki oraz im zapobiegają. Dodatkowo możemy posiłkować się okładami z lodu, ponieważ powinien on zmniejszyć obrzęk oraz złagodzić ból stawu. Również odpoczynek będzie tutaj dobrym rozwiązaniem, ponieważ sprzyja on regeneracji stawu. Można również ten staw, jeżeli się da, unieruchomić. Powinno to przyspieszyć przejście stanu zapalnego. Unikajcie również ciasnej odzieży, ponieważ ucisk na dany staw może pogorszyć objawy, które wystąpiły. Jeżeli chodzi o rozpoznanie dny moczanowej, obejmuje ona połączenia oceny klinicznej, historii choroby oraz różnych badań laboratoryjnych. Lekarz powinien zrobić dokładny wywiad medyczny oraz przeprowadzić badania fizykalne w celu oceny dotkniętych stawów. Następnie może skierować na stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi. Należy jednak pamiętać, że nieraz u osób z dną moczanową to stężenie kwasu moczowego jest w normie. Dodatkowo można przeprowadzić analizę płynu stawowego, czyli jest pobierany płyn z okolicy stawu i sprawdzane jest pod mikroskopem, czy występują tam kryształki kwasu moczowego. Na końcu za pomocą RTG możemy sprawdzić, czy doszło do powstania złogów krystalicznych w tkance okołostawowej. Ważne, aby pamiętać, że nie u wszystkich osób z wysokim stężeniem kwasu moczowego we krwi wystąpi dna moczanowa oraz u osób z dną moczanową nie zawsze występuje wysokie stężenie kwasu moczowego. Dlatego też w celu upewnienia się, czy jesteśmy chorzy na dnę moczanową, zalecam skorzystanie z wszystkich tych metod. Przejdźmy teraz do produktów żywnościowych, które są zalecane oraz których powinniśmy unikać w dnie moczanowej. Na szczęście w porównaniu do innych jednostek chorobowych nie jest tak źle. Mamy w czym wybierać. Jeżeli chodzi o produkty, których powinniśmy unikać, są to tłuste i wędzone wędliny, kalaty, konserwy oraz podroby. Jeżeli chodzi o produkty mięsne, które możemy spożywać, ale w ograniczonym zakresie, to jest to chude mięso, jak drób, wołowina oraz chude części wieprzowiny. Jeżeli chodzi o ryby i owoce morza, możemy sobie zjeść na przykład sandacza, mintaja czy dorsza, ale powinniśmy się wystrzegać takich ryb jak śledź, sardynki, wszystkie ryby w puszce oraz ryby wędzone jak na przykład makrela. Jeżeli chodzi o produkty mleczne, to dozwolone są chude i te fermentujące, czyli chudy twaróg, biały ser, jogurt naturalny czy też kefir. Natomiast odradzam jedzenie takich serów jak tłusty, pleśniowy, żółty,
mascarpone czy też wędzony. Jeżeli chodzi o tłuszcze, śmiało możemy używać tutaj oleje roślinne, pestki czy też orzechy, natomiast nie powinniśmy jeść smalcu, słoniny oraz masła. Jeżeli chodzi o warzywa i owoce, powinniśmy je jeść wszystkie i jak najwięcej. Badania pokazują, że ryzyko wystąpienia dny moczanowej zmniejsza się wraz z ilością zjedzonych warzyw i owoców. Wyjątkiem jest tutaj rabarbar. Z napojami mamy również pełną dowolność, możemy pić kawę, herbatę, naturalne soki, nie ma problemu, natomiast unikajmy sztucznie słodzonych napojów. Jeżeli chodzi o alkohol, ewentualnie możemy pozwolić sobie na lampkę wina, natomiast jeżeli chodzi o piwo i mocne alkohole, unikajmy ich. Dodatkowo spożywajcie 4 do 5 posiłków w ciągu dnia, które najlepiej jakby były w stałych odstępach czasowych oraz nie obiadajcie się przed snem, ponieważ sprzyja to nagromadzeniu się kwasu moczowego w nocy. Bardzo ważnym jest podaż odpowiedniej ilości płynów. Te 2 litry wody w przypadku dny moczanowej powinny stanowić absolutne minimum. Mam nadzieję, że informacje, które przedstawiłem, pozwoliły Wam lepiej zrozumieć tę chorobę. Jeżeli ten film był dla Was pomocny, będzie miło mi, jeśli zostawicie kciuka w górę.